Cześć! W filmie Anioł Śmierci z Auschwitz przeniesiemy się do mrocznych zakamarków historii. Jeśli spodoba Wam się ten materiał, to proszę zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, żeby algorytm polecał ten film, ponieważ opowiada on o prawdziwej historii z czasów II wojny światowej, którą każdy powinien poznać. Z góry dziękuję i zapraszam do oglądania oraz refleksji nad tym ważnym, choć trudnym tematem. Józef Mengele był niemieckim lekarzem, który zyskał przydomek Anioła Śmierci. Wierzył, że Niemcy odróżniają się biologicznie od członków wszystkich innych ras i są od nich lepsi. Do Auschwitz przydzielono go 30 maja 1943 roku. Jego praca w Auschwitz i prowadzone tam eksperymenty medyczne spowodowały, że stał się najbardziej znanym sprawcą zbrodni popełnionych w tym obozie. Eksperymenty w obozach koncentracyjnych trwale okaleczyły wielu ludzi lub spowodowały ich śmierć. Rodzaje eksperymentów przeprowadzanych w Auschwitz to testowanie metod masowej sterylizacji, zadawanie ran więźniom lub zarażanie ich chorobami w celu zbadania skutków i przetestowania metod leczenia, wykonywanie niepotrzebnych operacji i zabiegów na pacjentach w celach badawczych lub szkolenia personelu medycznego, mordowanie więźniów i dokonywanie sekcji w celach badań antropologicznych i medycznych. Własne badania Mengelego, które skupiały się na tym, w jaki sposób geny rozwijają się w określone cechy fizyczne i psychiczne. Praca Mengelego została wypaczona przez wiarę w pseudonaukową teorię rasy, która miała fundamentalne znaczenie dla ideologii nazistowskiej. Teoria ta zakładała, że rasy ludzkie różnią się od siebie pod względem genetycznym. Określała ona klasyfikację ras i podkreślała, że rasy niższe są genetycznie bardziej narażone na wykazywanie negatywnych cech niż członkowie ras wyższych. Mengele dążył do ustalenia specyficznych markerów fizycznych i biochemicznych, które mogłyby umożliwić jednoznaczną identyfikację członków określonych ras. Według Mengelego znaczenie badań uzasadniało przeprowadzanie szkodliwych i śmiertelnych eksperymentów na ludziach, których uważali za gorszych pod względem rasowym. Mengele wybierał swoje ofiary głównie spośród dwóch grup etnicznych – Romów i Żydów. Przez nazistów byli oni uważani za podludzi i etyka medyczna nie miała zastosowania do tych grup. Gdy Mengele służył w Auschwitz, ponad 20 000 Romów zostało tam uwięzionych, a setki tysięcy Żydów przybyło w transportach. Mengele powiedział jednemu ze współpracowników, że zbrodnią byłoby nie skorzystać z możliwości eksperymentowania na ludziach w Auschwitz. Po wybuchu epidemii raka wodnego, czyli zapalenia jamy ustnej, które powoduje rozległą martwicę tkanek, wśród romskich dzieci w obozie, Mengele wyznaczył lekarzy więziennych do jej zbadania. Rak wodny to infekcja bakteryjna, która dotyka przede wszystkim bardzo niedożywione dzieci. Mengele uważał jednak, że romskie dzieci chorowały na raka wodnego z powodu dziedziczności, a nie z powodu warunków panujących w obozie. Lekarze wyznaczeni do zbadania tej choroby odkryli, jak leczyć raka wodnego, który zwykle był śmiertelny. Mimo to wszystkie wyleczone dzieci zostały ostatecznie zamordowane w komorach gazowych. Mengele prowadził również eksperymenty na bliźniętach, a w Auschwitz miał ich setki par spośród Żydów i Romów. Pobierał duże ilości krwi od bliźniąt i poddawał ich innym bolesnym zabiegom. Mordował pary bliźniąt w tym samym czasie w celu przeprowadzenia sekcji ich zwłok. Kolejną grupą ludzi, na których eksperymentował Mengele, to osoby z wadami wrodzonymi. Podczas selekcji Żydów przybywających na rampy wyładowcze, Mengele szukał osób z anomaliami fizycznymi. Były to m.in. osoby niskorosłe lub osoby z gigantyzmem. Mengele badał tych ludzi, a następnie wielu z nich kazał zamordować. Wysyłał ich ciała do Niemiec w celu zbadania przez naukowców. Mengele szukał także Romów i Żydów z heterochromią, czyli zaburzeniem, w którym oczy różnią się od siebie kolorem. Jeden ze współpracowników Mengelego w Niemczech był szczególnie zainteresowany tym zjawiskiem. Mengele mordował w Auschwitz osoby z heterochromią i wysyłał mu do badań ich oczy. Większość ofiar eksperymentów medycznych Mengelego stanowiły dzieci. Dzieci wybrane przez niego do eksperymentów mieszkały w innych barakach niż reszta więźniów i były nieco lepiej żywione. Mengele wykorzystywał dzieci do własnych eksperymentów, a także do wspierania prac naukowców w Niemczech. Współpracował przy badaniach nad rozwojem koloru oczu, umieszczając w oczach dzieci i noworodków substancję dostarczoną przez jednego ze swoich współpracowników. Zakres skutków wahał się od podrażnienia i obrzęku do ślepoty, a nawet śmierci. Mengele mordował nie tylko na potrzeby swoich eksperymentów. W akcie oskarżenia przygotowanym przez prokuraturę we Frankfurcie nad Menem, zbrodnie, które popełnił Mengele, zostało opisane w 78 punktach. Poza ogromną ilością morderstw, które popełnił do swoich eksperymentów, z aktu oskarżenia wynika, że wrzucił noworodka na rozpalony piec, zastrzelił 16-letnią dziewczynę, która uciekła na dach ze strachu przed wysłaniem do komory gazowej, starszego człowieka, który chciał zobaczyć się z synem skierowanym do pracy, uderzył żelaznym prętem w głowę tak mocno, że pękła mu czaszka. Na oczach więźniów razem z innymi współpracownikami spalił w ognisku żywcem około 300 dzieci. W Auschwitz zginęło około 200 000 dzieci. Jedną z niewielu ocalałych jest Lidia Maksymowicz, która wtedy nazywała się Ludmiła Boczarowa.
Po latach wspominała, jak w obozie czuwała nad nią mama, która regularnie wymykała się ze swojego baraku, unikając strażników i świateł reflektorów, żeby przynieść jej coś do jedzenia, jak na przykład kawałek chleba czy jabłka, żeby miała jak najwięcej sił. Pani Lidia mówi, jak płakała przy okazji wizyt mamy, a mama jej mówiła: nie płacz, bo cię będą bić. Mengele testował na niej działanie różnych szczepionek. Pobierał także krew i w zamian wstrzykiwał sól fizjologiczną. Lidia Maksymowicz była na granicy śmierci. Pani Lidia przetrwała w obozie do czasu jego wyzwolenia, a stało się to 27 stycznia w 1945 roku. Po wyzwoleniu było w baraku około 160 dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Niestety mama dziewczynki odeszła z marszem śmierci, zorganizowanym przez Niemców przy ewakuacji obozu, żeby usunąć świadków swoich zbrodni. Po wyzwoleniu do baraków przybyli mieszkańcy Oświęcimia. Małą Ludę zauważyło małżeństwo Rydzikowskich. Wzięli ją na ręce, ponieważ z powodu odmrożenia nóg nie mogła chodzić, i zaczęli szukać jej matki. Powiedziano im, że jej matka nie żyje. Pani Lidia wspomina, że szybko się z tym pogodziła, dla niej śmierć była codziennością. Dziecko z obozu, które widziało codziennie trupy, inaczej patrzyło na świat. Państwo Rydzikowscy zabrali Ludę do domu, a po 2 latach adoptowali, dzięki czemu zyskała polskie obywatelstwo. Pierwsze miesiące były trudne. Po wyjściu z obozu dziewczynka chorowała na gruźlicę i zapalenie opon mózgowych. Pierwszy raz miała normalny pokój, łóżko i mogła się wykąpać. Pani Lidia mówi, że nie mogła w to uwierzyć, pytała, czy nie będzie tam szczurów, psów i czy nie przyjdzie po nią doktor Mengele. Bała się, że to kolejny eksperyment. Po latach pani Lidia postanowiła poszukać mamy, mimo tego, że wszystko wskazywało na to, że nie żyje. Okazało się, że jej mama żyje. Kobieta wyszła z Auschwitz w marszu śmierci i trafiła do obozu w Bergen-Belsen. Ona też szukała córki. Ich spotkanie było pełne wzruszeń, ale Lidia mimo wszystko została w Polsce, ponieważ chciała być lojalna wobec rodziców adopcyjnych, którzy jej pomogli i dali dom. Czy Mengele poniósł konsekwencje swoich działań? W 1945 roku, podając się za oficera niemieckiej armii, Mengele został amerykańskim jeńcem wojennym. Armia amerykańska zwolniła go na początku sierpnia tego samego roku, nie wiedząc, że nazwisko Mengele znajduje się już na liście poszukiwanych zbrodniarzy wojennych. Po zwolnieniu przez armię amerykańską do wiosny 1949 roku Mengele przebywał w Bawarii pod fałszywym nazwiskiem. Kiedy amerykańscy śledczy do spraw zbrodni wojennych dowiedzieli się o zbrodniach Mengelego, chcieli go odnaleźć i aresztować. Na podstawie kłamstw rodziny Mengelego śledczy doszli do wniosku, że Mengele nie żyje. Jednak wysiłki USA w sprawie aresztowania Mengelego zmusiły go do uznania, że nie jest bezpieczny w Niemczech. Dzięki pomocy finansowej rodziny Mengele wyemigrował w lipcu 1949 roku do Argentyny pod kolejnym fałszywym nazwiskiem. W 1959 roku dowiedział się, że zachodnioniemieccy prokuratorzy znają jego miejsce pobytu w Argentynie i chcą go aresztować. Tym razem Mengele wybrał Paragwaj i uzyskał tam obywatelstwo. W 1960 roku szukali go agenci izraelskiego wywiadu i znowu udało mu się uciec pod przybranym nazwiskiem do Brazylii w okolice São Paulo. 7 lutego 1979 roku Mengele doznał udaru mózgu i utonął podczas kąpieli w ośrodku wypoczynkowym w Brazylii. Został pochowany na przedmieściach São Paulo pod przybranym nazwiskiem Wolfgang Gerhardt. W roku 1985, w maju, rządy Niemiec, Izraela i Stanów Zjednoczonych zgodziły się współpracować w celu odnalezienia Mengelego i postawienia go przed sądem. Niemiecka policja ustaliła, że Mengele nie żyje, a brazylijska policja zlokalizowała grób Mengelego i ekshumowała jego zwłoki w czerwcu 1985 roku. Amerykańscy, brazylijscy i niemieccy eksperci medycyny sądowej pozytywnie zweryfikowali szczątki jako należące do Mengelego. Mengele ponad 30 lat unikał aresztowania i nigdy nie został postawiony przed sądem, ani nie odpowiedział za zbrodnie, które popełnił.